Cześć, nazywam się Konrad Malawski i zapraszam na prezentację Reactive, Why Not Only Streams, w której opowiemy sobie o Akka Streams, o aktorach, też część Akki, jak i Akka HTTP, która z tego wszystkiego korzysta. Zobaczymy, co to jest ten Reactive, z czego się składa, jakie są tego różne komponenty, budulce, jak to się wszystko ze sobą łączy, jakie ma korelacje z tam innymi systemami albo paradygmatami. I mam nadzieję, że będzie bardzo ciekawe i interesujące. Do zobaczenia. Okej, cześć. Mamy dużo czasu, to naładowałem różnych tematów. Tutaj piszę, że more than streams, trochę opowiem o tym, co to jest to more, a później opowiemy sobie o tych streams, bo nad streamami pracowałem ostatnio, powiedzmy 2,5 roku, nad takimi konkretnymi. Zaraz sobie wytłumaczymy, co to w ogóle jest strumień i co to jest reactive stream i tak dalej. A to jest takie motto, żebyście sobie zapamiętali, że wszystko, co ten Akka Team, w którym ja siedzę, w tym Lightband, to jest takie nasze motto. Wszystko, co robimy, to jest motywowane czymś takim, że no może by się dało lepiej, tak? Nie róbmy w kółko status quo i po prostu tam JSON-y po HTTP w kółko, tylko może by się jednak coś dało ciekawiej, lepiej, szybciej. Okej, kim jestem? Na imię mam Konrad, obecnie w Krakowie, w sumie od dawna. To się tam może zmieni niebawem, ale stąd z AGH-u, czyli konkurencyjna uczelnia, do UJ-u nic nie mam. Obecnie w Lightbandzie Akka Team. W Krakowie organizowałem, dalej poniekąd organizuję różne spotkania. Była SCKRK. Mam nadzieję, że znacie. Jak nie, to najbardziej zachęcam z tych grup zapoznać się ze SCKRK, bo to jest taki reading club, czyli że tam czytamy jakiś white paper, może się go nie do końca rozumie za pierwszym razem, przychodzi się na spotkanie, omawia się to i wtedy się może już rozumie taką publikację naukową. Zazwyczaj z IT albo algorytmiki, no i kilka innych. I dlaczego te Reactive Streams tutaj się pojawią? Bo tam zrobiłem Technology Compatibility Kit. Tutaj mam jakąś większość commitów. Okej, to czym jest ta Akka, kto tego używa? I zanim przejdę do następnego slajdu, to kto w ogóle słyszał, co to jest Akka? Coś tam jest takiego. Ktoś używa? Używał? Bawił się? Mniej. Okej. To jakoś, żeby było troszkę interaktywnie, to kto mi powie, co to jest ta Akka? Tak w jednym zdaniu. Mam naklejki, mogę rozdać później aktywnym osobom. Głośno. Framework. Źle. Przepraszam. Nie lubimy słowa framework, bardzo się staramy nie być frameworkiem. Aktory tak jak najbardziej, to jest jakby takie sedno wszystkiego, co robimy w Akka. To jest wszystko na aktorach, zaraz wytłumaczę, co to jest, jak ktoś nie wie. Natomiast nie lubimy słowa aktor, tylko używamy słówka toolkit. I to nie tylko jest tak, że nie lubię tego słowa, tylko to jednak ma jakieś znaczenie tam ze sobą. Chodzi nam o to, że na przykład Play Framework, widzieliście też od Lightband. Play Framework to jest taka, nazwijmy to Railsowata, tylko że na JVM ze skalą Java, co kto lubi. No i jest jakiś tam the Play way i przychodzisz na stronę Play albo do dokumentacji, albo do książki. No i czytasz, OK, w Playu robi się tak. A w Akka nie będzie czegoś takiego, że przychodzisz i jak ja mam zrobić X i podam ci jedno rozwiązanie. Podam ci 5 rozwiązań. No i zależy od sytuacji, a może by to było lepsze, ale ty masz jakieś tam ograniczenia, to może tamto byłoby lepsze. Czyli jakby na to tak spojrzeć z boku, to OK, może trudniej, tak? Ale również bardziej pasuje. Bo jak masz framework i ten framework way akurat nie pasuje do twojego problemu, no to masz duży problem. A u nas jest jakoś łatwiej się zawsze dostosować. Staramy się być bardzo loosely coupled tymi aplikacjami. I wspomniałeś prawidłowo, że no aktory stanowczo największa część wszystkiego, co robimy. Aktory to tak naprawdę to jest taka abstrakcja dla concurrency i location transparency. Jak ktoś nie zna jakiegoś słówka albo zapomnę coś wytłumaczyć, to śmiało machać ręką. Jestem tu dla was, po prostu się pytajcie. No to dla coś message driven to jest w miarę proste do wytłumaczenia, czyli nie wołamy sobie metod, tylko wysyłamy wiadomości. OK, dlaczego to jest takie ciekawe? Ponieważ dzięki temu, że to wysyłamy sobie wszędzie wiadomości, to abstrakcja, którą mamy w jednej JVM-ce czy rozproszonym klastrze, jest dokładnie taka sama.
Czyli idziemy jakby odwrotnie z RMI-ami. Używał jakiś RMI, jakieś korby, jakieś dotnetowe rzeczy. No nie, to wygląda jak metoda, ale nie jest i wszystko się później wywala. Albo ma jakieś długie latency, a to było w hotpathie, więc u nas robimy odwrotnie, czyli to, co wygląda i czuje się dobrze na sieci, używamy tej samej abstrakcji również w procesie. I właśnie to, że mamy to, pozwalamy jakby transparentnie. Ja nie wiem, czy taki aktor, z którym ja komunikuję, on jest na jakimś innej maszynie, czy na tej samej. Więc dlatego mówię o tym, że to jest ważne dla location transparency. Location transparency to jest właśnie to, że jak na kogoś patrzę, to nie wiem, czy on jest na tej samej maszynie, czy na innej. I to pozwala na banalne skalowanie aplikacji, bo nie muszę nic zmieniać w kodzie. I model jakby pasuje, w przeciwieństwie do metod, które udają, że są lokalne, a nie są. Ale to nie wszystko, no jest sobie cluster. AK cluster tak naprawdę to, co to robi, poniekąd leader election, ale tak naprawdę membership, czyli mamy tam 5 tych nodów i one powinny wiedzieć o sobie nawzajem, tak? To jest AK cluster, no i to tam zajmuje się skalowaniem tych aplikacji. Później takie rzeczy jak persistence i HTTP. HTTP to jest jakby moje takie główne zajęcie w ostatnim roku, czyli znowu nie framework HTTP, tylko calutki serwer od całej warstwy TCP przez parsowanie headerów i HTTP całego przez, no faktycznie jest jakiś tam DSL, ale staramy się być bardzo tacy modularni tam. Okej, to już się nagadałem o tym, co to AK jest. Jak ktoś nie wiedział, to chociaż ma jakieś tam pojęcie, czym to się w miarę wiąże. No i to jest ten reactive, z którym też będzie pewnie dużo konotacji, dużo sprzecznych konotacji. To kto mi powie, bez żadnego przyrostka, przedrostka, reactive, to co pierwsze się rzuca na myśl? Przechodząc na tego toka, o czym myśleliście, że o tym to będzie? Ktoś powie? Non-blocking, bardzo ciekawe, dobre. Ktoś tam powiedział, że strumienie, no bo tam miało być nie o strumieniach, no to na pewno będzie o strumieniach, tylko nas oszukał. Non-blocking jest dobrym słówkiem. Jeszcze jakieś pomysły? Asynchronous, też fajne i to jest też ważne, że non-blocking to nie do końca jest asynchronous. Troszkę się różnią. Napisałem taką mini książeczkę o dokładnie tym wojowaniu z tym słowem, co to tak naprawdę oznacza i z czego to się tam komponuje. Tak naprawdę to wszystko sięga tam połowa 2013, kiedy opublikowaliśmy takie manifesto. Wszyscy się śmiali z tego manifesto, reactive, jaki bezsens, a teraz jest taki hype na to. Czyli te rzeczy zawsze trwają, zanim ktoś w to uwierzy. No i to są troszkę te składniki. Tutaj je można... To są takie bardzo high-level słówka, ale non-blocking totalnie się zalicza na przykład do tego, że jest message-driven. Jak jesteś message-driven, no to nie blokujesz, bo nie masz na czym, bo wysłałeś wiadomość. I to jest jakby taki fundament i to jest tak skomponowane, że jedno implikuje drugie, czyli chcemy mieć aplikacje, które są responsywne. No dobra, jak to zrobię? No w sumie jak ma być responsywna, no to byłoby dobrze, żeby się skalowała. No to jak się ma skalować, no to musi być elastyczna, tak? Muszę dokładać te nody. No a jak jest wygodnie dokładać te nody? No w sumie najlepiej to by było, jakby tam były te wiadomości, no to wtedy mogę łatwo rozproszyć te wiadomości. Ile mam nodów, tam odpowiednio rutuję te wiadomości. I to jakby jedno drugie implikuje. Bardzo głęboko w to wszystko nie będę wchodził. Natomiast tu jest bardzo ważna część tego wszystkiego. Niestety mamy taką śmieszną sytuację, że to słówko stało się bardzo popularne i oznacza 20 różnych rzeczy i one nie do końca są tym samym. Więc tu mamy reaktywne aplikacje i to jest bardzo fajne, będziemy o tym mówić, ale jak widzicie, to jest mała część tego ciastka. I są później reaktywne systemy i to jest właśnie to całe, że o tym, że ja dokładam nody i one się tam skalują i jeżeli jakiś tam się przewróci, to inny przejmuje jego rolę i tak dalej. I to też jest Reactive Systems. Słówko to samo, znaczenie nie do końca, bo reaktywne aplikacje to jest właśnie to, że jest non-blocking, asynchronous, że te procesory dobrze wykorzystuje, ale to nic nie mówi o tym, że to ma być resilient na przykład, tak? Czyli jak się ta aplikacja reaktywna przewróci, no to się przewróciła, tak? A jeżeli mówimy o systemie reaktywnym, no to on patrzy, o przewróciło się, startujemy nowe. To tak.
będziemy mówić o Reactive Streams i teraz z czym to się je? Czy to implikuje to wszystko? Właśnie nie. Reactive Streams implikuje tak naprawdę message driven, zaraz wam pokażę jak to wygląda i no celem jest responsive, więc to jakby się załatwia. A te części Elastic i Resilient same streamy nie załatwiają. Jak sobie popatrzycie na przykład, nie wiem, Akka Streams, czy RxJava, czy Project Reactor, kto tam jeszcze ma streamy? O, to może porozmawiajmy o tym. Kolega powiedział, że Java 8 ma streamy. Znowu ktoś, znaczy Brian użył tego słowa, rozumiem czemu użył tego słowa, bo fajne słowo, modne. Będziemy mówić, że Java ma streamy. Java nie ma streamów, tylko Java ma bulk collection operations. Wszyscy jakby projektujący tą bibliotekę o tym wiedzą, tylko no fajne słówko, to użyjmy stream. Dlaczego tak się czepiłem tego? Bo jak mówimy o strumieniach, to taka implikacja, wyobraźmy sobie, gadam o tym strumieniu, tak? To zawsze jak powiem strumień, pomyślmy, że to w sumie ma 500 terabajtów, ale ja chcę być w stanie na moim laptopie to przemielić, tak? No bo będę sobie z tego strumienia brał, tam jeden po jednym elemencie, może to skończę za 2 lata, ale skończę, tak? Nic nie wyeksploduje. A jeżeli mówimy o tych javowych strumieniach, Java 8 dodała takie coś, co można sobie zrobić .stream na kolekcjach i wtedy mamy takie ładne API, które wygląda jak kolekcje skalowe, że tam for each, map, filter i tak dalej. To no generalnie wymaga, żeby ta kolekcja była w pamięci. Da się tam czarować, żeby nie była, nie ma żadnej implementacji w samym JDK, która by tak to implementowała, czyli zawsze kolekcja jest w pamięci. Cały framework tego Java 8 Streams generalnie polega na tym, że znane są jakieś właściwości tej kolekcji i możemy to jakby podzielić na fork joina, czyli na przykład jeżeli chcemy set jest fajnym przykładem. Jeżeli robimy operację filter na secie, właśnie tym stream API javowym, to się bardzo ładnie rozdziela, bo bierzemy sobie kawałki tego seta, każdy tam procesor sobie mieli kawałek tego seta i później łączymy te wszystkie sety razem, no i jest OK. Przetransformowane fajnie równolegle. Jak mamy taki strumień, to nie ma żadnego sensu, że sobie weźmiemy i zrównoleglimy i później połączymy, bo to oznacza, że więcej wciągnęliśmy do pamięci naraz. A to jest właśnie to, czego nie chcemy robić w przetwarzaniu strumieniowym. To jest takie czarna skrzynka, wchodzi, wychodzi. To już bliżej jest strumieniom taki Spark Streaming. Też nie do końca streaming, możemy później porozmawiać, ale to już jest bliżej. Wchodzi, wychodzi, limited memory usage. Mam nadzieję, że takie dygresje będą ciekawe. Jak ktoś nie lubi dygresji, to nie dzisiejszy talk, bo pomyślałem, mamy dużo czasu, to zamiast taki corporate pitch, to sobie porozmawiamy o ciekawych rzeczach. Dobra, no to co załatwia te inne rzeczy, to resiliency i ten elasticity, no to są klastry, jakieś failure detektory, to generalnie jest troszkę spoza aplikacji, to już jest kooperacja wielu aplikacji, dlatego mówimy, że to już jest własność takiego systemu. OK. No dobra, ale mamy tą aplikację i mamy tą jakby resztę świata, tak? No i okazuje się, że niektóre techniki pasują wewnątrz takiej aplikacji, albo wewnątrz takiego naprawdę systemu i zewnętrznego świata. To akurat jest o tym przykład. Z tej mojej takiej książeczki, link jest na dole. Ona jest darmowa, tak a propos. Ja nic, żadnych pieniążków z tego nie mam. Możecie sobie po prostu pobrać. Tu jest przykład o tym, że OK, mamy ten swój reaktywny system i mamy jakieś ciekawe techniki, które możemy zrobić, żeby to wszystko było bardzo szybkie. Na przykład użyjemy jakiegoś binarnego protokołu, żeby te wiadomości między nodami wysyłać. Użyjemy na przykład UDP, a nie TCP, a już na pewno nie HTTP wewnątrz takiej aplikacji, bo wtedy możemy wycisnąć około 1 miliona message'y na sekundę, zamiast jakbyśmy to zrobili HTTP-em, no to tak 30, 60 zazwyczaj się kończy taka realna aplikacja. No ale prawda jest taka, że zewnętrzny świat to do nas chce gadać jakimś restem, jakimś JSON-em, bo to ludzie rozumieją. Jak przychodzę do jakiegoś serwisu, no to czym ja chcę rozmawiać z takim serwisem? No czymś prostym, ja sobie tam poklepię z terminala, JSON-y, jakieś XML, coś, co człowiek przeczyta. Ale jak już mówimy o bebechach tego systemu,
gdzie naprawdę zadaniem jest odpowiedzieć jak najszybciej. W sumie nikt nie czyta tego z palca, nikt nie wchodzi do środka systemu między te nody i sobie tam wklikuje rzeczy, to tam można jednak się wpiąć binarnymi protokołami. Omówimy później, czy to jest naprawdę bolesne, problematyczne, czy nie i jakie są implikacje performance'owe. Okay. Wspomnieliśmy o aktorach, to jest ten concurrency abstraction i z czym to się je? Tu jest taka definicja, co to jest ten actor model, czyli generalnie wszystko bazuje wokół tego. Właśnie, jak mówię concurrency abstraction czy concurrency semantics, to z czym możemy porównać te aktory? Jakby one są alternatywą do czego? Ktoś? Na przykład wątków, nie? Taka typowa wielowątkowa aplikacja, no to co będzie robić? Będzie mieć wiele wątków. Problem polega na tym, że koordynowanie tak ręcznie między tymi wątkami robi się troszkę bolesne. Trzeba mieć albo muteksy, albo jakieś ręcznie flashować między tymi wątkami. To już fencing, API. No i chcielibyśmy tego uniknąć, a jednak pisać te wielowątkowe aplikacje. No to generalnie aktory się do tego bardzo przydają, bo okazuje się, że jeżeli mamy taką abstrakcję, że jest sobie taki mailbox, ludzie wsadzają nam te wiadomości do takiego mailboxa, a później bierzemy tego aktora, patrzymy, ok, ten procesor jest wolny, tego aktora na tego procesora, przemiel trochę wiadomości ze swojego mailboxa i on tam wysyła innym jakieś inne wiadomości. I to się bardzo fajnie multiplexuje. Czyli taki aktor jest bardzo leciutki, powiedzmy tam 400 bajtów nasze około ważą, czyli możemy mieć tego kilka milionów, no może tam kilka milionów w jednym dużym procesie, a wątków będzie ile? No nie powinno być więcej niż tam 30, 50 może, tak? A to jednak się bardzo ładnie skaluje, że ten milion, każdy ten aktor w miarę dostanie równo poprzydzielony czas i wszyscy sobie będą ładnie pracować na tych swoich wiadomościach. Co ten aktor może zrobić? No wysyłać wiadomości. No jeżeli chce, no to oczywiście może robić dowolne rzeczy w tym kodzie, to jest normalny program javowy, skalowy. Może tam zrobić printline, ale to jakby nie zmienia modelu. To, co zmienia model, ten concurrency model, to jest, że mogą zmieniać swoje zachowanie i mogą tworzyć nowe aktory. Tak? Czyli te trzy rzeczy, oczywiście nie wykluczając tego, że może zrobić printline, czy cokolwiek tam chcecie. No i taka śmieszna implikacja, że to się fajnie modeluje. Jeżeli mamy jakiś protokół współbieżny i zawsze ja co najmniej to sobie tak rysuję, że jest jakieś kółko i ktoś tam komuś wysyła jakąś wiadomość i ten odpowie i to nagle ma sens. A jeżeli trzeba wziąć jakiś rozproszony, to już w ogóle, bo to już wskoczymy na drugi level, ale jeżeli trzeba wziąć jakiś concurrent algorytm i się zastanawiać, kto kiedy tego mutexa otworzy i kiedy musi być volatile flash, to nagle się skupiamy więcej na tych wszystkich operacjach przekazywania tej wiadomości niż na właściwym protokole. Więc taka druga implikacja tego modelu. No więc mówiłem o tym, że chciałem troszkę dodatkowych rzeczy poopowiadać dzisiaj. A między innymi to, że no nie tylko serwer klient. Dużo aplikacji, jak się teraz tworzy, to czym będą rozmawiać? Mamy jakieś dwa nody, czym one będą rozmawiać? Jakaś taka typowa, springowa czy coś tam. Jak integrujecie systemy? Głośno. Głośno. Głuchy jestem. A, kolejki. No kolejki, no poniekąd, tak. Można sobie mieć jakąś dużą kolejkę i tam ładujemy z jednej strony do kolejki, drugi system wyciąga z kolejki, jak bardziej. To bardziej faktycznie zwiodłem powiedzeniem słówkiem integracja pewnie, bo to się raczej tak kończy. Jeżeli mamy takie dwa nody, które bezpośrednio ze sobą rozmawiają, albo ten nieszczęsny przykład serwera klienta w webie, to jest ten problem, że jednak jedna strona jest bardzo uprzywilejowana, tak? Są bardzo różne te nody. No bo serwer ma te wszystkie rzeczy i musimy go pytać. I tutaj miałem taki fajny przykład, bo będziemy rozmawiać, dlaczego taka bezpośrednia komunikacja jest bardziej efektywna niż takie HTTP na przykład. Po co mi ten binarny protokół, jakaś dziwna akka, jak mamy HTTP, tak? No, nawet w HTTP2, który właśnie implementuję,
to nie jest tak, że serwer i browser są równoprawni, tak? To nie jest tak, że serwer nagle sobie uzna, OK, to do tego klienta nagle zacznę wysyłać wiadomości, tylko jednak to klient musi przyjść, przywitać się, poprosić o coś i dopiero wtedy można zacząć ten push. Czyli co to jest za push, jaki to jest... No, nie lubię tego nazwać pushem w HTTP. OK. A co możemy zrobić w aktorach? No, możemy sobie po prostu szczelić jakąś wiadomość na bok nagle. Ale ciekawszy przykład. Mikroserwisy, tak? Teraz wszyscy robią w mikroserwisach. Trendy słówko, czyli mamy jeden serwis, drugi serwis, trzeci, czwarty i okazuje się, że ten na dole to jest jakiś tam login serwis i trzeba się go zapytać, czy ten user do tego mojego systemu może się zalogować. No i tam kilka hopów przez te ileś systemów to idzie. Akurat login serwis to jest słaby przykład. Powiedzmy jakiś user profile i ten user profile musi się spytać tam obrazki, serwis tam i tak dalej. No i tam się robi taki łańcuszek. No i problem na tym polega, że dużo serwisów, jakie ja widzę, jak ludzie projektują, to one później odpowiadają w takim wodospadzie, tak? No i jaki to ma problem? No, że latency, czyli opóźnienie, z jakim dostaniemy odpowiedź, to jest to plus to plus to plus to plus to plus to. No i w końcu mamy odpowiedź, tak? Mimo że tak naprawdę, jeżeli ten system musiał przetworzyć tą wiadomość jakoś, no to dobrze, no to musiał to przetworzyć. Ale często jest tak, że moglibyśmy zrobić coś cwańszego, tak? Odpowiedzieć bezpośrednio, jeżeli byśmy mogli, tak? No i takie coś w takim czystym HTTP dać się da, tylko że ten pytający nagle musi zostać serwerem i nagle musi zacząć nasłuchiwać na odpowiedź, która kiedyś tam może przyjdzie. W praktyce nie widziałem, żeby ktokolwiek to implementował. W systemach takich peer-to-peer, czyli na przykład aktory, po prostu wysyłam referencję do tego aktora, gdziekolwiek tam potrzebuję i mówię, to jak już znajdziecie ten obrazek, to tutaj jest ten, co chciał ten obrazek, po prostu odpowiedzcie. Czyli płacimy 3 razy mniej za serializację, 3 razy mniej za odebranie, wysłanie tego samego. Tutaj o tym JSONie. Ten nieszczęsny JSON. Żeby nie było, lubię, bardzo fajny format, ale nie wszystko musi w nim być, bo jak to kolega powiedział, że internet obecnie to trochę jakby zawsze był w debug mode. No bo wszystko jest human readable i w sumie nikt tego nie czyta, no chyba że ktoś codziennie tam patrzy, co na Facebooku przychodzą za ładne JSOny. No raczej nas obchodzą efekty tego i czy szybko je dostaniemy, czy nie. Więc im szybciej, tym lepiej. No okazuje się, że parsowanie tekstu to jest trochę strata czasu. Niejednokrotnie miałem aplikację u klienta, która no, strasznie się pociła, że tak powiem. Procesor zarżnięty, tam aplikacja niezbyt wydala. No i co się dzieje? Tam 30-40% to było procesora, to było parsowanie jakichś XML-i. No, to tak, no. Co ja zrobię? Mogę wyśrubować te nasze zajęcie procesora, ale parsery? Trudno z tym się walczy. No to co jest szybsze? To ja tak zacząłem od końca, no ale zacznijmy od końca. Czyli serializacje binarne, jakiś protobuf, protostuff albo cryo. Protobuf jest troszkę niewygodny w użyciu, jest fantastyczny do ewoluowania protokołów. Cryo wygodny w użyciu, dość szybki. Tutaj mamy taka przykładowa wiadomość, jakiś tam tytuł, trochę tekstu, typowy ten response. Serializowany format waży około 200 bajtów. I tak pamiętajcie, rozmiar też implikuje czas, no bo ktoś to musi włożyć na ten kabel i ktoś to musi wziąć z tego kabla, więc to jakby się jedno z drugim łączy. No, później mamy troszkę grubsze formaty. Tutaj bardzo zoptymalizowany JSON, pisany ręcznie. Okej, no 2 razy tyle, ale dalej do przeżycia. Natomiast czas, też 2 razy tyle. Natomiast w sumie nikt nie pisze z ręki tych parserów, tylko używa się na przykład JSON-a albo JAX-B. I jakie mamy czasy? No to już są dziesiątki sekund. Ten przykład to nie jest dosłownie ten, tylko duża lista rzeczy, żeby był ładny, tłusty JSON. No więc dlatego, jak mamy takie fajne, reaktywne systemy, to można by się zastanowić, czy zawsze musimy gadać JSON-em. Może możemy zaprojektować ten system, że można się przełączyć z jednego na drugie. No i właśnie w Akka to jest dość łatwo do zrobienia.
ostatnia implikacja, jaką chciałem tu pokazać, to troszkę już wkraczamy w taki non-blocking, ale taki non-blocking, o którym tak, lubi się nie mówić, może, nie wiem. Jeżeli mamy jakiś tam HTTP request, czyli wołamy jakiś ten microservice i dużo HTTP klientów, to one czekają, siedzą sobie na tym połączeniu i dopiero zwrócą z tego method calla, jak dostaną odpowiedź, tak? Czyli zmarnowaliśmy wątek przez ten cały czas, kiedy dostajemy odpowiedź. Więc później klienty wymyśliły, no to będziemy używać HTTP pipelining. HTTP pipelining to jest taka technika, w której możemy wysłać więcej requestów HTTP, zanim dostaniemy odpowiedzi. To wygląda jak to tutaj na dole. Tylko że co to implikuje? To nagle pojawia się problem zwany head of line blocking. To jest coś takiego, że jeżeli ten serwer tutaj dalej przetwarza ten request, to się nawet jeszcze nie zajął tym drugim, bo on czeka w kolejce, albo nawet nie jesteśmy w stanie wysłać więcej tych requestów na tym połączeniu. I jakby efektywny czas, w którym dostaniemy odpowiedź na tego ostatniego requesta, w sumie się zwiększył. Nie poprawiliśmy sytuacji. Jeżeli serwer nie jest przygotowany na jakieś asynchroniczne przetworzenie tych przychodzących requestów. Jak to wygląda w takim bezpośredniej komunikacji? Wysyłam rzecz, wątek nie jest zajęty, mogę robić cokolwiek innego, czyli tutaj jesteśmy asynchronous non-blocking. Kiedyś dostanę odpowiedź, dostaję wątek, przetworzyłem. I to już jest jakby sedno reactive, że staramy się nie marnować resursów. Tutaj zmarnowaliśmy wątek na ten cały czas, wątki są drogie. Ktoś wie, ile na JVM-ie kosztuje wątek pamięci? 4 kilo? Nie 4 kilo, to kilkaset co najmniej. Zależy od tego, jaki masz stack frame, stack depth size. Bo dla każdego wątka są alokowane jakby miejsce, gdzie on sobie może przydzielać zmienne powiedziałem stack depth, tak? Po prostu stack size. Zmienne jakby w wątku, tak? To jest TLAB, Thread Local Allocation Buffer i to jest jakby przygotowane, że ten wątek może sobie tam robić bez ingerowania z innymi wątkami. I to kosztuje, nawet do megabajta, jeśli dobrze pamiętam. Więc wątki drogie, a który tanie? Proszę. Tak, bo na HTTP nie da się multiplexować, dokładnie. Mhm. Na to też można w sumie spojrzeć, tak? I w Twoim przykładzie użycie, powiedzmy, ten niebieski przykład, który jest najlepszy. Mówimy tutaj o zwolnieniu wątku, czy zwolnieniu również połączenia? Połączenie bym sobie utrzymał, bo tak naprawdę tutaj widzisz, może tego nie widać za dobrze, że tu są, czekaj, jak ja tam dam mysz? O, tu są jakieś tam szare inne komunikaty, tak? Tylko założenie w tych apkach jest takie, że po pierwsze, no to ktoś inny może dostać na tym samym połączeniu. Oba te diagramy to jest jedno połączenie. I na tym zniknąłem już. Tutaj mogę dostać odpowiedź, jakieś żądanie, odpowiedź, żądanie. I jakby, no jeżeli ktoś może mi odpowiadać na tym połączeniu, no to niech odpowiada. A przy takim HTTP-owym to nie ma czegoś takiego, że to w sumie wyślę ci jakiegoś innego responsa i sobie poradzisz. To przestaje być prawdą w HTTP2. Tam można takie rzeczy robić, no ale to jeszcze troszkę potrwa, aż serwery faktycznie zaczną to robić. Bo teraz to jest tak, w HTTP2 się da, ale serwery tego nie robią, więc to jest takie dobra obserwacja. Więc tak, WebSockety wprowadzają tak naprawdę multiplexing poniekąd. Dobra. No i tak jak mówiłem, w HTTP2 to jest, to się nazywa substream. Serwery to implementują, próbują coś tam pchać, ale to jest jeszcze takie unexplored territory, powiedziałbym. Ten przykład może pominę. To jest to, o czym mówiłem, że jeżeli chcemy zaemulować to, co ten niebieski przykład robił w takim normalnym microservice architecture, to ile się trzeba nagimnastykować. Jak ktoś chce, możemy wrócić. OK. Dobra. To tak się nagadałem ogólników.
A teraz troszkę mięska, porozmawiamy sobie o tym, co to wszystko daje i w końcu tam skończymy na strumieniach, pokażę kilka przykładów, jak to wszystko działa. To tak narzekałem na te reaktywne aplikacje, że to nie jest prawdziwe i tak dalej. Nie o to mi chodzi, bo nawet taka pojedyncza reaktywna aplikacja, czyli bierzemy sobie jakiś tam asynchronous NIO, może to być Netty, może to być AKIO, wszystkie generalnie działają tak samo, czyli nie model taki, że przychodzi sobie request, to odpalamy wątek, czyli jak Tomcat robi, tylko multiplexujemy to przetwarzanie, używamy troszkę bardziej event-based APIs na najniższym poziomie już systemu operacyjnego. Konkretnie mówię o ePOL, jeżeli ktoś czytał, widział. To generalnie bardzo usprawnia to, ile możemy wycisnąć takich czystych requestów na sekundę bez jakiegoś grubego przetwarzania z danego boxa. To nie jest mój benchmark, ale to jest benchmark osoby, której bardzo ufam. Z benchmarkami jest zawsze tak, że jak ktoś jakiś benchmark postuje, to najpierw dokładnie przeczytajcie, czy to ma jakikolwiek sens, bo połowa benchmarków w internecie nie ma żadnego sensu. Polega to mniej więcej na tym, że Kowalski sobie siada. Nie lubię tej skali, zrobię taki benchmark, żeby wyszło dziadowsko, nie? Wyszło dziadowsko, to publikuję. Albo dowolny jakiś producent jakiegokolwiek rozwiązania zrobi tak, żeby ten jego produkt wyszedł najlepiej, nie? No to jak ja wam tu pokażę jakieś benchmarki, no to Akka będzie najlepsza, oczywiście, nie? Więc zawsze, jak widzicie benchmarki, oglądnąć źródła, sprawdzić, czy te benchmarki były jakkolwiek sensownie wykonane, czyli na jakimś normalnym sprzęcie, nie na czyimś laptopie, któremu się włączyło nagle, jestem na baterii, to zwalniamy i tak dalej. Ten benchmark jest dobry. Porównali bardzo podobne aplikacje, to było z Netflixa, Ben Christensen i oczywiście zapomniałem nazwiska. Brandon Gregg. To Ben Christensen, RxJava, Brandon Gregg, fajna książka o performancie Linuxa i generalnie bardzo, bardzo taki low-level człowiek. No i zrobili taki benchmark, tam jest dużo wykresów, polecam tego toka. I ta sama aplikacja, po prostu używająca tych synchronicznych czytań z socketów i tak dalej, skalowała się bardzo ładniej. Na dole jest ilość klientów, na górze jest, na dole, a po lewej jest ilość requests per second. I ten Tomcat to już było po takim tunowaniu go przez kilka dni. Ta wersja na Netty to było po prostu tak, działa. To teraz powoli zbliżamy się do tego, co to jest ten Reactive Stream. Powiedzieliśmy coś tam o tych strumieniach wcześniej. I to jest jakby historia mojego życia. Napisaliśmy tą fajną akkę, jest świetna, jest szybka. Ja się tu teraz tak chwalę, przepraszam. No i tam handluję ten trafik, daje sobie radę ta nowa aplikacja, nie? Jakiś tam klient przychodzi, mówi, Jezu, jak super, załatwiliście wszystkie nasze problemy, bardzo was lubię. No tylko, że ta aplikacja nie żyje jakby w wakuum, tak? Nigdy nie. Jeżeli macie aplikację, która jedyne z czym ona gada, to w sumie tylko ze sobą, to chyba niewiele robi. Tylko zawsze jest gdzieś tam jakiś inny system, trzeba kogoś powiadomić, albo nie wiem, czy wysłać jakieś powiadomienie, nie wiem, czy to jest bank, czy jakieś kredytówki, czy jakieś Facebooka trzeba powiadomić, czy usera trzeba powiadomić na komórce, cokolwiek. Zawsze jest jakaś integracja. No i te nowe aplikacje, które sobie tam ludzie pisali w tym Akka, to one sobie dawały radę z tym trafikiem, który przychodził, brały to na klatę, tylko te starsze systemy, które tam były napisane kilka lat wcześniej, poprzednie paradygmaty, to sobie nie radziły i to jak ten na dole zaczyna mu się przepełniać taki, powiedzmy, bufor. No i w pewnym momencie po prostu kończy się to tak. Czym to się objawia w praktyce? Jakieś out of memory, albo po prostu tyle GC, że również out of memory, albo po prostu przetwarzanie tak wolne, że te odpowiedzi z tego systemu już nawet nie są dla nas przydatne, tak? Bo po prostu miał za dużo tego zakolejkowane. I mogę powiedzieć, to te wasze inne systemy są do dupy, przepiszcie na Akkę, ale to nie jest pomocne, bo to jest nowy tam jakiś klient, ktoś napisał coś fajnego i teraz przychodzi do niego szef i mówi, to wasze nowe coś zabija nam serwisy, nie? Weźcie to, wywalcie.
Więc okazuje się, że to jest mój problem, że tak zażynamy inne systemy, bo działamy jak najszybciej by się tylko dało, nie? Jest łatwo zrobić, że jak najszybciej. To teraz pokażę najpierw takie rozwiązanie, które może widzieliście, może teraz się przypatrujecie, bo dużo ludzi zaczęło o tym mówić. Tutaj wróciłem do przykładu z HTTP-em, ale to może być cokolwiek, to może być Akka. Dokładnie ten sam problem się pojawia. Czyli wysyłamy dużo żądań, ten downstream jest ewidentnie tam overwhelmed, no i kiedyś tam wysyła jakąś tą odpowiedź, ale w końcu ten downstream uznał, OK, to jestem przepełniony, nie dam rady tego wszystkiego obsłużyć i zaczynam odpowiadać 503, tak? Service unavailable, typowa reakcja nawet jakiegoś Apache czy typowych HTTP serwerów. No i tak naprawdę to jest taka próba zrobienia flow control, tak? Serwer wie, że no już nie daje rady, to zamiast renderować te całe odpowiedzi, to wyrenderuje takie malutkie odpowiedzi, mówiąc tym innym ludziom, żeby mi dali spokój. Co się wtedy dzieje? Jak ja dostaję 503, jak wchodzę na jakąś stronę internetową? Refresh. Dokładnie. No, co to powoduje z tym serwerom? Jest jeszcze gorzej, tak? Już wszyscy refreshują. To co się robi w takich, no jeżeli mamy kontrolę nad klientem, no bo nad takim klientem w stylu tam Kowalski klika refresh, proszę. Wysyłasz 100 bajtów i czekasz na resztę. Żeby musi zaczekać na siebie, aż ty skończysz procesować. Też dobre. A przeglądarki to teraz chyba też zaczęły od dłuższego czasu troszkę to frotlują, nie? To raz, ale po prostu w momencie, kiedy już chcesz odeślesz, przeglądarka czeka z ostatnim requestem, zanim dostanie całą resztę, nie możesz skończyć całą poprzednią. Okej. Ja myślałem o circuit breakers. To jest, jeżeli mamy kontrolę nad klientem, tak? Co to jest circuit breaker? To jest taka technika, można to zaimplementować na milion różnych sposobów. To jest diagram z takiego, jaki mamy w Akka. I on działa tak, że zazwyczaj ten circuit breaker, jak to jest po polsku? Ktoś mi pomoże? Bezpiecznik. Dziękuję. To jest taki bezpiecznik, czyli jak wszystko jest OK, to on jest zamknięty i te requesty przechodzą, ale jak dostaniemy, to się tam konfiguruje, jak dostaniemy kilka odpowiedzi złych, że coś się nie udało, to on się otwiera i to jak tego typu circuit breaker bezpieczniki działają, to jest przez jakiś czas będą failować te cokolwiek przesyłamy przez ten bezpiecznik od razu, bez uderzenia do tego backendu i powiedzmy tam, po 10 sekundach przepuścimy jednego requesta, no i patrzymy, co wróciło. Jak już wróciło, że jest OK, w HTTP to patrzymy na status code, czy jest 200 lub cokolwiek z range'a 200, a jak nie, no to OK, dalej failed i robimy jakiś większy backoff. No i to niby działa, nie? No bo jeżeli coś tam wybuchnęło, circuit breaker się otwiera, robimy jakiś backoff i może tam za 10 sekund już będzie w porządku, nie było, OK, no to może za 20 i tak dalej. No to rozwiązuje to problem tego, że no, troszkę ma mniej tego ciśnienia ten serwer. Jaki jest problem? No, że klient to w sumie troszkę zgaduje. W praktyce, jeżeli mamy pełną kontrolę nad oboma końcami tego systemu, to można by w tych złych odpowiedziach coś w headerach przemycać, ile proszę cię, żebyś odczekał. W praktyce tego nigdy nie widziałem. Zawsze klient zgaduje jakąś losową liczbę i czeka. I no to jest tak, zrobiliśmy tą fajną aplikację, to jest ten nasz serwer i jesteśmy z siebie dumni, jest fajnie, wbudowaliśmy ten system zabezpieczający, teraz będzie OK, tylko że ten system według mnie troszkę wygląda tak, że OK, wjeżdżamy w ten słup, wybuchnęło, OK, no nie, OK, teraz już jest OK, wraca z naprawy, no ale znowu ten słup, no dobra, no ale teraz to już będzie dobrze. No i czasami jest, czasami nie. Czasami możemy wracać do tego złego stanu i tak tam i z powrotem. Więc circuit breakers tak, absolutnie działają, ale nie nazwałbym tego, że to jest flow control, tylko to jest taki last resort failure handling, czyli ratowanie się z sytuacji wyjątkowych, a nie, że polegamy na to, że te circuit breakers sprawią, że nasz system będzie niezawodny. No to pamiętacie motto, tak? Czy da się coś lepiej? No to
czego próbujemy się pozbyć w tym wszystkim? Próbujemy się pozbyć tego zgadywania. No bo tutaj klienty zgadują, a tu poczekam, nie poczekam. Więc to, co można by zrobić, to jakoś mieć wspólną wiedzę na temat tego, ile ten downstream, ten serwer jest w stanie konsumować. To nie jest nowy pomysł. Taki protokół na co dzień, którego wszyscy używamy non-stop, który ma wbudowany flow control. TCP, to wiecie, dobrze. Robiłem tego toka Java 1, QCon i wszyscy tak, kurde, nie wiem, nie mam pojęcia. To jakbyście myśleli, że do Linuxa was są wszyscy zajebiści? Nie. Jesteście już level wyżej. No to mamy to w TCP, tak? Ale jeżeli to mamy w TCP, to problem pojawia się, mamy ten asynchroniczny system. Chcemy mieć asynchroniczny system, bo widzieliśmy, że więcej requestów przetworzymy, tak? I na tamtym benchmarku. To wtedy problem się pojawia na jakby tej granicy, gdzie, jak to mogę ładnie ująć? Mamy kabel, tak? Na kablu TCP kontroluje ten flow control, co się tam window mechanism nazywa, ale do momentu tego kabla to my tam robimy, co chcemy. No i co się pojawi, jak nie możemy pisać, a dalej generujemy dane? No to siebie zabijemy, a nie downstream. Też jest źle. Więc to, co jest Reactive Streams, to był taki pomysł, że mamy flow control na różnych warstwach i jakby to było fajnie, gdyby te mechanizmy dało się przetłumaczyć na taki application level. No bo flow control w TCP, no to jednak warstwa danych, nie? Transport. No nasza aplikacja nic o tym nie wie. No to jest Reactive Streams. Znowu, to już jest z innego toka, chciałem wrócić do tego, że słówko stream jest wszędzie i w sumie każdy z nich to jest co innego. To jest ilość projektów, które tam jakoś nazywają się strumieniem. Niektóre z tych Apache'owych to jest jakieś security management, które nie ma nic wspólnego z tym, jak obecnie rozumiemy stream. No ale ten konkretny Reactive Streams to nie jest, że ja sobie mówię, że to jest jakiś tam reaktywny strumień, to jest konkretna specyfikacja. I jak to działa? To pominę. Słaby dowcip o back pressure, inne słówko na flow control, ostatnio stało się modne. Kiedy to wystartowało? Koniec 2013 i troszkę wywodzi się z Reactive Programming. Tak naprawdę zaczęło się od Play Team i Akka Team. My mieliśmy coś takiego, co się nazywa Negative Acknowledgement Flow Control, czyli piszemy na ten socket, i jak socket mówi, że się nie da, to my tobie lub użytkownikowi tego systemu piszemy, nie dało się napisać, zrób coś z tym. No dlaczego to jest fajne? No implementacja jest banalna, bo dokładnie to samo wystawiają sockety na poziomie systemu. Jak się nie da napisać, to one mówią nie, i tyle. No ale to jest tragiczne w użytkowaniu takim dla użytkownika końcowego. To co, ja się muszę zajmować tym, że socket nie przyjął danych, no na litość boską. W Playu mieli implementację czegoś, co się nazywa iteratees. To taki koncept z Haskella. Rozwiązuje to dość ładnie, ale znowu API było tragiczne dla użytkowników końcowych, więc to nie było za dobre, ale rozwiązywałoby ten problem tego back pressure, tego flow control na poziomie aplikacji. No i później Ben Christensen zaczął sobie pracować nad RxJava. On jak zaczynał nad tym pracować, to w ogóle nie miał w planach się zajmować flow control i nic takiego. Jego celem było zrobienie fajnego API. No i to API może teraz widzieliście, teraz od tam roku czy dwóch też się zajmują flow control, mają to poniekąd wbudowane. Ale w tym czasie to jeszcze go nie obchodziło. I jakoś wszyscy się zgadaliśmy i uznaliśmy, że w sumie rozwiązujemy wszyscy ten sam problem i fajnie by było, jakby nie rozwiązujemy ten problem tak każdy dla siebie, z osobna, tylko zrobimy standard, zrobimy bibliotekę, zrobimy speckę. No i to się tutaj przewijał, 14, 15 i teraz będzie częścią JDK9. Okay? Jak zobaczycie, tam to się nazywa flow. Jak zobaczycie ten typ, taki flow subscriber, flow publisher z JDK, to są Reactive Streams. To jest po prostu wzięte, copy-pastowane to, co zrobiliśmy w public domain, wsadzone do JDK.
Dlaczego public domain? Bo prawnicy Oracle'a i tak było najłatwiej. OK, no to co to robi? Tu mamy tego publishera i subscribera. Od razu tłumaczę, że to nie jest PubSub. Na początku tej specki to się nazywało producer i consumer. Część ludzi w komitecie bardzo nie chciała producer-consumer i zostało subscriber-publisher, a to jest konkretnie 1 do 1. To nie jest taki PubSub, że wiele subskryberów do jednego publishera. Co najmniej nie wprost. Bo da się tak zrobić, tylko to jest jakby nie sama specka o tym mówi. I teraz tak, zawsze jest jakiś bufor. No i tam powiedzmy mam bufor na ileś tam wiadomości, 10 wiadomości, przetwarzam je sobie. Tutaj znowu bardzo łatwo to sobie wytłumaczyć na aktorach. Jest jakiś aktor, co wysyła 100 rzeczy na sekundę, jest jakiś aktor, co przetwarza 1 rzecz na sekundę. Jeżeli nie macie aktorów, to dokładnie to samo się dzieje z thread poolami, po prostu z wątkami wyciągającymi z jakiejś kolejki. Dowolny system, gdzie jest jakaś kolejka pomiędzy. No i co się dzieje, jeżeli ten bufor się przepełni? Tak? Chcemy to rozwiązać, bo to jest jakby ten moment, kiedy powinniśmy albo się zatrzymać, albo coś zrobić innego z tym systemem. No moje ulubione jakby odpowiedź, która czasami wprawia w panikę niektóre osoby, to, że no, po prostu jest bounded buffer i no, nie zmieściła się twoja wiadomość i przykro mi, trafia na ziemię. Jakby nie przyzwyczailiśmy się. No wszędzie w sieciach to jest. Wszędzie w sieciach to jest, ale jak się pisze tą swoją aplikację, która, nie wiem, wysyła koty na Facebooka i ja mu mówię, że ten kot, wiesz, nie wysłał się, to, wiesz, wpadają w panikę. Mniej te koty, ale jeżeli jakieś transakcyjne systemy, to wielka panika nagle. A prawda polega na tym, że to nie jest nic dziwnego i to się cały czas dzieje, tylko na warstwie niżej, tak? No i dlatego nikt jakby o to nie panikuje, bo jest o warstwę niżej i o tym nie musi myśleć. Więc no da się robić drop, resend, tylko co to kosztuje? No to kosztuje latency. No bo jeżeli był drop, to ja muszę wiedzieć, że był drop i muszę zrobić ten resend, a jednak w AK i te nasze wszystkie systemy staramy się bardziej high performance targetować, więc co by było, jakbyśmy to jakoś rozwiązali inaczej? No inne rozwiązanie zwiększyć bufor, tak? Taka naiwna odpowiedź. No zwiększać bufor można do momentu, ile nam starcza pamięci, więc nie do końca jest to opcja. No i Reactive Streams rozwiązują to w sumie w bardzo prosty sposób. Próbowałem to tłumaczyć na różnych rysunkach, ten wydaje mi się, że jest najprostszy. Czyli mamy sobie ten bufor i przetwarzam sobie ileś tam tych wiadomości na sekundę, ale równocześnie wiem, ile mam slotów wolnych w tym buforze, tak? To może być ilość bajtów, to może być po prostu estymowane tam 1 koń, 2 konie, po prostu, żeby było coś, co możemy zliczyć. I wtedy mówimy producentowi tych danych, że ja tu jestem gotowy skonsumować co najwyżej 3 elementy, tak? No bo wiemy, że 3 elementy śmiało zmieszczę w tym buforze i to mi nigdy nie zagrozi. Tutaj ważne, że te strzałki to jest asynchroniczna wiadomość i to wysyłanie mi danych też jest asynchroniczną wiadomością, co pozwala na, że one mogą tak równolegle sobie wysyłać te rzeczy, tak? Dlaczego to jest ważne? Ponieważ jeżeli mniej więcej oscylują wokół podobnych prędkości, ten producent i konsument, to nie muszą nigdy czekać, tak? Producent nigdy nie będzie zatrzymany, jeżeli zawsze będzie miał demand od downstream. No, konsument sobie kontroluje, jakkolwiek by mu się tam podobało. Nawet może zmniejszyć bufor, jeżeli chce. Więc to jest coś, co trafia do JDK niebawem, więc chcąc nie chcąc się pewnie z tym spotkacie. I to jest jakby ważny element tego wszystkiego, że to nie jest coś, czego się używa wprost. Mówiłem o tym, że wszyscy wiemy, że TCP ma taki flow control. To nie jest tak, że każdy Kowalski teraz będzie pisał klienta TCP. Nie o to chodzi w życiu. Tylko zakładamy, OK, to jest, to działa, wiem, jakie są semantyki i teraz mogę budować sobie warstwę wyżej. Tak samo jest z Reactive Streams, czyli ktoś, powiedzmy ja z AK Streams, czy dowolna inna implementacja Reactive Streams. W JDK-u na razie nie ma. Mamy nadzieję, że troszkę się tego więcej pojawi. Zaimplementował, respektuje ten protokół
i wtedy mogę po prostu zakładać, że jak ja produkuję elementy w tym streamie, to wszystko będzie się przetwarzać w skończonym miejscu w pamięci i jak najszybciej jest w stanie, ale nie tak szybko, żeby kogoś tam pozabijać, jak na pierwszych przykładach dzisiejszego dnia. Więc to jest po to, żeby był interop, tak? A nie po to, żeby słyszałem, że jestem publisher, no to pierwsze co robię dzisiaj w domu, jak wracam, to extends publisher i klepiemy. Znaczy zachęcam, jeżeli chcecie się pobawić, ale tak, żeby to później gdzieś używać w rzeczywistym świecie, to nie. I na czym polega ta trudność? No bo jak się popatrzy na te interfejsy, ile tych metod? 7? 7 metod, 4 interfejsy, no banalne, napiszemy to w weekend. Problem polega na tym, że to jest ilość zasad, kiedy, co wolno zawołać i tak dalej. No bo jednak to jest taki protokół asynchroniczny, każdy z tych sygnałów może przybyć asynchronicznie, więc trzeba jakby dbać o synchronizację, kiedy, co można i tak dalej. Więc no moja odpowiedź jest oczywiście use Akka Streams, ale jak chcecie, możecie sobie użyć dowolnej innej implementacji i to będzie po prostu działać z Akka Streams. To jest jakby ten killer feature, że nie zaimplementowaliśmy my i teraz nikt inny tego nie ma, musicie używać mojej technologii, tylko żeby zrobić taki fajny ekosystem, że to się wszystko ładnie kombinuje i pasuje do siebie. Troszkę pomagaliśmy w Sparku. To nie jest konkretnie Reactive Streams, ale podobne semantyki tam zaimplementowali chłopaki od nas. I bardzo podobne coś do Akka Streams Jose zaimplementował w Elixirze. Jeżeli ktoś patrzył na Elixira, fajny język, to wprost inspirowane naszą implementacją. No tak, dla odmiany Java kogoś tam zainspirowała do czegoś. OK. To jak to wygląda? Konkretnie Akka, ktoś się boi skali? Nikt się nie boi skali. Dobrze, 2017 to już nie te czasy. Prościutkie. Mamy sobie źródło danych. Ten mat mogę opowiedzieć zaraz. To jest dla takich bardziej zaawansowanych feature'ów. Dla prostych zastosowań po prostu źródło jakichś tam danych, flow, in, out, wchodzi, coś wychodzi. Sync, czyli takie coś, gdzie te dane wpływają i już koniec, tak? Jak to wygląda w praktyce? Flow z jakiegoś tam źródła przez jakiś flow. Możemy ten map, filter, map, concat, wszystkie te operacje, jakie byście się spodziewali. No i później to się uruchamia, działa. I teraz wracając do tych wszystkich APIs, które wyglądają w sumie identycznie. Kolekcje skalowe wyglądają identycznie w sumie. No dobra, tam będzie jakiś tam list na początku, a nie source, no ale w sumie tam map, filter podobne, nie? Te Java HTML są też to samo, nie? Jakiś Eric Java, to samo. Bardzo was proszę, nie dajcie się tam złudzić przez to, że tam jakieś 5 nazw metod w sumie wyglądają tak samo i to bierze funkcję, że to jest functional programming. To functional programming jest bardzo większe niż po prostu to, że możemy sobie zrobić map po czymś. Oraz, że te wszystkie rzeczy to robią dokładnie to samo. Bo robią bardzo, bardzo różne rzeczy i później ludzie benchmarkują na przykład te kolekcje Java 8-kowe z nami. To nie ma żadnego sensu, bo oni są zoptymalizowani dla kolekcji na intach. W życiu nie będziemy tak szybcy, bo to w ogóle nie optymalizujemy tego. Jakby as a design goal, w ogóle mnie to nie obchodzi. Więc takie krótka notka na temat, że to, że wygląda podobnie, nie oznacza, że to jest to samo pod spodem. Tutaj to by się sfuzowało, wykonało na jednym wątku, ale nie na tym, na którym to zawołaliście. Czyli taki mini aktor powstaje, który wykonuje ten strumień wtedy. Typy jak się zgadzają, no w miarę prosto widać, że można te rzeczy ze sobą łączyć. W ogóle nie wiem, czy ja mam to porównywać z Arexem, czy nie. Ktoś chce, żebym porównał design choices? Używał Arexa? Okej, dobra. Bo ja już wspomniałem, to powiem. Jedna główna różnica polega na tym, że dużo innych APIs oni mają tak, że to jest jak tam jeden interfejs i tam 200 metod na tym. No i fajnie, tam mam 200 metod na tym. A u nas jest troszkę tak, że no nie 200, tylko tam 50 metod, ale bardzo do siebie pasują. Czyli tam Kowalski może napisać jakiegoś synca, jakiś tam Kafka sync czy Kafka source i to po prostu pasuje i dalej
wygląda tak samo, jakby to było provided by Akka. Dobra. Znowu te różnice, czyli to, co widzieliśmy tutaj, cała ta linia, to jeszcze się nie uruchomiło. To nic nie robi. To, że ja powiedziałem source, single map, run with, to już zrobiło. Pokażę wam różnicę tak bardzo dokładnie. To teraz to nic nie zrobiło, bo jest to, tak? Czyli coś tam do tego synca i to jeszcze nic nie robi. To tylko skonstruowało taki graf, ok, to do tamtego. I dopiero jeżeli użyjemy jakiejkolwiek metody, która ma słówko run w nazwie, to jest faktycznie uruchomione. To nam pozwala na ciekawe rzeczy. Konkretnie ten krok, czyli dowolna metoda, która w nazwie ma run, to robi coś takiego, co jest materializacją. I to ten blueprint, ten graf taki, najpierw go bierzemy, patrzymy sobie na to i analizujemy, ok, które kroki by było dobrze razem ze sobą wykonać. Powiedzmy, jeżeli mamy jakiś tam map, filter, to możemy to zrobić w jednego aktora, a niektóre inne rzeczy na przykład asynchronicznie, bo to jest jakiś dostęp do pliku i to możemy zrobić na innym dispatcherze. Czyli mamy troszkę jak bazy danych patrzą sobie na SQL, analizują, jak coś najlepiej wykonać, to analogicznie możemy sobie zrobić z takim opisem takiego grafu, popatrzeć, ok, jak to najlepiej wykonać i wtedy dopiero uruchamiamy. Więc można by pomyśleć, że to jest taka kompilacja plus egzekucja nagle, taki podział. Ok. No i praktyczne zastosowania, Akka HTTP Streams. To już wiecie, że TCP to jest Streaming Protocol, w odróżnieniu do UDP, który jest jakim protokołem? Datogramy, czyli wiadomości, tak? To też ciekawostka. Mówiliśmy, że aktory gadają wiadomościami, nie? No to UDP bardziej pasuje dla aktorów i de facto ostatnio przepisaliśmy naszą komunikację aktorami. Była na TCP, w sumie nie miała być po co na TCP, więc teraz nasze aktory gadają po UDP. Bardzo nam to przyspieszyło rzeczy. No i HTTP wymaga TCP, więc zobaczmy, jak to tutaj działa. I taki HTTP server to jest taki flow. Wiemy, co to jest flow, coś wchodzi, coś wychodzi. Z requestów na response. Analogicznie, bo nie na tym się jakby historia kończy, tylko jesteśmy wszystkie poziomy, aż od TCP do najwyższej warstwy, czyli tego, że entity to jest sobie ten source of byte string. Z czym to jest połączone? To jest bezpośrednio połączone z warstwą TCP, że ja dostałem jakiś chunk bajtów na tym połączeniu, na tym entity. Tak? Czyli parsujemy headery, a później reszta tego request body jest takim akka streamem tych kawałeczków danych. Co to ułatwia? No możemy sobie banalnie zrobić jakieś strumieniowane tam zliczanie rzeczy, co było w tym strumieniu i ładowanie ich do pliku, znowu bounded memory. I to, co jest fajne, bo mówiłem, że teraz to wystawiliśmy na application level, tak? Teraz user widzi, że ok, jest jakiś tam source bajtów i jeżeli ktoś nie konsumuje tego source'a bajtów albo konsumuje go bardzo powoli, bo robi jakieś ciężkie obliczenia na nim, to jakby tłumaczymy ten back pressure, ten flow control z warstwy directive streams na TCP. Czyli po prostu nie wysyłamy tego window update, co implikuje, że klient nie może wysyłać więcej danych, ponieważ my nie zdążyliśmy jeszcze zapisać. Czyli znowu, zamiast zbuforować wszystko w pamięci, mieć nadzieję, że wszystko się zmieści, to jesteśmy w stanie end-to-end jakby kontrolować to, ile wczytamy do pamięci, a ile nie. WebSockety to samo. I teraz małe demko, jak to działa w praktyce, czyli bufory wszędzie. Przykładem będzie sobie taka aplikacja w stylu, wyobraźmy sobie, że jestem Twitterem i tutaj jestem tym Twitterem, robię jakieś rzeczy z tymi tweetami. Jak znajdę mysz? Muszę pokazać. Nie? Jest. Jestem sobie Twitterem, generuję te tweety albo je marszluję, coś tam i wkładam je na warstwę Akka. To wsadzamy później. To już nie jest nasz biznes, to już jest jakby operating system JVM, nie? On to wsadza
do buforów systemu operacyjnego. System operacyjny w końcu to wpycha na kabel. Druga strona, ktoś tam wyjmuje te dane z kabla do bufora, receive buffer, no i wczytuje do tej mojej aplikacji Twitterowej. I teraz, co jeżeli ten receive buffer, czyli na kliencie, ja przestanę czytać, czyli ten receive buffer się zapcha, tutaj TCP zadziała i powstrzyma serwer od pisania danych, czyli ten drugi bufor się zapcha, ten się wtedy zapcha i to spowoduje, że ten nasz AK stream się zatrzyma, bo nie ma sensu generować tych tweetów, skoro i tak nikt ich nie czyta. Na co to pozwala? Że jesteśmy bardzo łatwo w stanie nie marnować jakby mocy obliczeniowej procesora. Tak? Jeżeli mamy APIs, takie streamy, jakieś tam sensory, jakieś pomiary z jakiejś stacji, to czemu ja mam je generować, jeżeli nikt ich nie czyta? I wtedy na to nakłada się jakiś timeout, że jeżeli nie czytałeś od jakichś 30 sekund, to zamykamy ci połączenie. Albo coś takiego. No i jak bardzo skomplikowane to będzie to zaimplementować? W praktyce, to jest troszkę boilerplate'u, bo chciałem pokazać kompletną aplikację. To jest kompletna aplikacja, co robi to, co właśnie powiedziałem. Actor System to tak naprawdę jest taki host tych wszystkich dispatcherów thread-pooli. Macie jeden na całą aplikację zazwyczaj. Materializer to jest dla AK Streams, to jest ta klasa, która interpretuje ten blueprint na faktyczne wykonanie tego. Actor Materializer, bo wykonujemy rzeczy na aktorach. Później rzeczy na marshallingu, ale właściwy kod serwera to zaczyna się w sumie tu. Jest jakiś path tweets. Kończę to takim nieskończonym źródłem tweetów i tutaj startuje serwer. Tak? I teraz to wam pokażę w kodzie, bo tam chyba nie widać, że to jest tak naprawdę ten flow. Już wam pokażę, skąd tam się ten flow wziął w ogóle. A tu mnie proszono nagrać. To nagram. OK. Tu mi się coś nie zaimportowało, ale kod jest OK, zaraz go odpalimy. Pokażę skalę, a co? Dobra. Więc... O nie zaimportowało mi się. Moment. Tak to jest, jak coś przygotowuję sekundę przed spotkaniem. OK. Już powiększę. Dobra, to mamy ten bind and handle, to metoda, którą tam pokazywałem. Co ona przyjmuje? Przyjmuje ten flow, że są requesty do responsów, tak? Ale tam nie widzieliśmy żadnego flow, nie? Tak naprawdę co tam się dzieje, to jest taka konwersja. Root results, która jest w stanie wziąć taki DSL, czyli to, co wszystko tam pisaliśmy, ten path i tak dalej, to jest tak naprawdę root. To jest coś, co bierze jakiś kontekst tego requesta i zrobi w przyszłości, czyli non-blocking, asynchronous, jakąś tam odpowiedź. Jeżeli za małe, to mówcie. I teraz mamy taką konwersję, która jest w stanie z tego DSL zrobić taki flow. Tak? Czyli jak ktoś nie zna skali, to jest parametr wejściowy. Jako ostatnią rzecz się pisze typ wyjściowy. Tak? Czyli mamy taką konwersję, to jest po prostu taki interpreter, taki flow, który sobie patrzy, OK, czy to był ten path, nie i tak dalej. Prosty kodzik. Teraz to uruchomimy. Mam nadzieję, że jestem w dobrym projekcie, chyba tak. Nie mam neta, o mój Boże. Best demo ever. Nigdy mi nie działa set offline.
Działa ci? Moment. Miałem nadzieję, że już nie będzie resolwował. Mogę spróbować. Próbuję. W międzyczasie. Netstata używaliście? Ktoś nie używał Netstata? Wszyscy znamy Netstata. Netstat, jak ktoś się wstydził podnieść rękę albo śpi, bo już późno, to Netstat pozwala pooglądać te bufory, o których rozmawialiśmy, tak? Te na poziomie systemu operacyjnego. To sobie zaraz zobaczymy, czy się faktycznie zapchają i co to spowoduje. No ale nie open. Przepraszam za przestój. Żeby było widać, że to coś robi, to każdego tweeta wydrukujemy. OK, i to był streaming tweets. Startuje serwer, wystartował się. I teraz mamy tego netstata. Tutaj będzie receive queue, czyli incoming buffer klienta i send queue, czyli buffer do wysyłania przez serwer. Będą dwa procesy, bo jakby jedno i drugie odpalę na tym samym komputerze. No, jeden taki wpis na serwerze, no bo klient byłby tam komórką czy czymś. Curl localhost 8080 tweets. OK, lecą te tweety. Chyba w złym projekcie dopisałem to printline'owanie. W każdym razie, tu był receive buffer, ten pierwszy, czyli tutaj mamy klienta, tutaj mamy serwer. Widać, że troszkę tam fluktuują te bufory, ale generalnie dają radę. Teraz jak zrobię Ctrl+Z, że uśpię ten proces, to powinny się zapełnić i ustabilizować. Ten się zapchał, sekundkę później ten się zapchał, w cudzysłowie. To spowodowało, że ten przestał generować rzeczy. Powinno to być troszkę widać na użyciu procesora. Tu był ten taki spike, coś się tam działo, generowało, przestał generować, no bo już nie ma gdzie pisać. I teraz jak przywrócę ten proces, fg %1, to wow. Jeszcze mi to demo nigdy nie wyszło. No. Naprawdę. What? To żyje. iTerm nie żyje. No nie. No wtopa. Mam wracać? Kod jest online, możecie sprawdzić. Jak się będziecie śmiać, to wrócę i odpalę znowu. No. Łapki. Mam wracać i odpalić jeszcze raz, że zresumuję? O, dema. No więc generalnie tak, jeżeli taki proces wróci i on był uśpiony, tak? Czyli to nie jest tak, że proces zdechł, bo jeżeli proces by zdechł, to socket zostałby zamknięty i wszystko tam idzie w nicość.
Jeżeli płacę tylko spał, na przykład jeżeli jestem na swoim telefonie, tam patrzę sobie te tweety czy Facebooki, to i wjeżdżam w jakiś tunel, tak? Czyli po prostu nie czytam z tego połączenia, bo nie mam połączenia, ale to nie oznacza, że zostało zabite, tak? Czyli później dlatego mamy zawsze idle timeout, że jeżeli ktoś od dłuższego czasu nie czytał, to wtedy zabijamy połączenie, ale nie zabijamy od razu, bo mógłby właśnie wrócić. I wtedy zacznie czytać gdzie? Zacznie czytać swój bufor, znaczy swój bufor to by przeczytał, nie? W tym case'ie w tunelu, czyli przeczytał cały swój bufor, ale nie ma co więcej czytać. Tam wyśle te window update'y, dostanie więcej danych, serwer sflashuje swój send window, swój send buffer i wtedy zacznie generować tweety znowu. Przepraszam za słabe demko. Jak się ktoś bardzo lubi więcej napisać, można to samo zrobić w Javie. Zawsze mamy oba APIs. Są w miarę identyczne poza ilością kodu, jak widać. A co kto lubi. I jakby to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, to, co to demko miało pokazać, być może mało efektownie, to coś, co my nazywamy tak pieszczotliwie alpaka. Alpaka to jest taki dowcip, że tak jak camel, tylko inny. I Camela znacie, nie? Apache Camel. Apache Camel to jest taki fajny tool do integrowania systemów. Chyba moja pierwsza robota to już używałem Camela i on sobie tam dalej żyje. Ma troszkę problemów, no właśnie z racji tego, że w mojej pierwszej pracy już go używałem i to w miarę się nie pozmieniało od tego czasu. I to, co próbujemy zrobić z Alpaką, to jest takie fajne community, tak jak Camel startował, że różne połączenia do różnych endpointów, właśnie wystawione jako AkaStream albo ReactiveStream. Oczywiście ja bym polecał napisanie tego jako AkaStream. Jeżeli ktoś chce, to może napisać czysty ReactiveStream albo implementację z dowolnym innym. Jakby killer featurem jest to, że one wtedy wszystkie do siebie pasują, tak? Czyli nie musimy Akka Team napisać 200 konektorów, tylko jeżeli dowolna osoba napisze jakiś dowolny konektor do ReactiveStream, to wszystko pasuje z całą resztą ekosystemu. I tak jakby próbujemy teraz podejść do tematu i dużo osób w community po prostu piszą sobie, bo potrzebuję jakiś tam konektor DS3, napisali DS3, wciągnęliśmy to do projektu i tak dalej. Więc jeżeli ktoś chciałby się pobawić w pisanie tych rzeczy, tak właśnie się pozastanawianie, kiedy poblokować, kiedy buforować, jak to dobrze zrobić, to tu są fajne blogposty, to wszystko opublikuję, możecie sobie później zobaczyć. Napisaliśmy posty, jak właśnie sobie radzić z integracjami, jeżeli tam jest jakiś blocking API, albo jeżeli tam jest API na callbackach, że jak coś tam przetworzył, to się dostanie callbacka, jak z tego zrobić ReactiveStream i tak dalej. I to jest takie pytanie, skąd się to pytanie wzięło? Pytanie się wzięło stąd, że to zaraz będzie w JDK, ale JDK jeszcze nie wyszedł, czy to już można używać, czy czekać na nową wersję. Nie ma sensu czekać, bo ta wersja w JDK to naprawdę jest copy-paste tego, co my tam zrobiliśmy w ReactiveStreams. Semantyka jest ta sama, interfejsy są te same, jedyne co się zmienia to jest nazwa paczki. I tą nazwą paczki jakby zajmą się wszystkie biblioteki, że jak JDK wyjdzie, to i tak się wszyscy będą musieli tam sprawdzić, czy to jest wszystko kompatybilne z 9, bo ona tam modularyzacja i tak dalej. Wtedy po prostu wszystko będzie na tych nowych interfejsach zamiast tych starych. Więc można już używać i będzie nie 0 roboty, ale tam 5 minut roboty w przestawieniu się na JDK 9, jak już wyjdzie, po prostu zmiana paczki. Zmiana w imporcie. Ostatni temat, jaki mam na dzisiaj, to jest Reactive Socket, czyli analogicznie jak ReactiveStreams powstało, bo grupka ludzi uznała, że w sumie rozwiązują ten sam problem, to tak samo teraz uznaliśmy my, chłopaki z Facebooka i Netflixa, że w sumie znowu rozwiązujemy ten sam problem. Wracając do tego, że to mamy ten flow control na kablu, z racji tego, że TCP, i mamy go w aplikacji, bo mamy ReactiveStreams, ale jakby jesteśmy teraz przywięzieni do TCP i tutaj się można bardzo sprzeczać, czy to jest dobry pomysł próbować nie robić TCP, czy nie. Osobiście wydaje nam się, co najmniej dla takich charakterystyk wysyłania wiadomości, co my mamy, to wypadałoby nie.
Już wytłumaczę, dlaczego na przykład Akka wolałaby i obecnie jest na UDP, a nie TCP. Co mamy w TCP? Mamy ten ramp-up time, tak? Że window scaling, że jak to się nazywało? Po pierwsze jest slow start da się wyłączyć. Łukasz mi podpowie. No nie window scaling, jak to się nazywa? Ten exponential growing window. To się backoff nazywa? To się nie nazywa backoff u nich. Okej. No myślałem, że mają własną nazwę. W każdym razie to jest tak, że ten rozmiar bajtów, który TCP pozwala klientom wysłać, to jeżeli zauważy, że OK, coś poszło nie tak, to tnie to przez pół i później dopiero troszkę dodaje. I znowu jesteśmy full speed, tak? I to jest tragiczne dla systemów takich, które mają kilka połączeń i siedzą na tych kilku połączeniach i na tych kilku połączeniach, powiedzmy 5, czy 1 nawet, multiplexują wiele różnych na przykład małych wiadomości. No, dosłownie Akka albo dowolny jakiś trading system. Małe wiadomości, wszyscy na jednym połączeniu i teraz jeżeli coś pójdzie nie tak, to wszyscy cierpią. Tak? Ale nie chcemy mieć dużo połączeń, bo chcemy siedzieć na tym jednym. I wszyscy płacą za tego slow starta i ten backoff. Więc co jeżeli byśmy wzięli te wszystkie semantyki, które opisaliśmy, ten reactive streams i tutaj jedną nową semantykę przedstawię i po prostu wpakowali to jako network protocol do warstwy 4. Tutaj odwieczny argument, że o nie, to wymyślacie TCP na nowo. Być może tak i okaże się, że to nie ma sensu. Jak na razie wyniki są dość ciekawe i już opiszę, co tam dokładamy. Czyli to reactive socket to jest jakby wzięcie reactive stream z tej semantyki, że wiem, ile mogę ci wysłać, tylko tak ilościowo, a nie bajtowo, bo TCP rozmawia o rozmiarach w bajtach, tak? HTTP2 też to ma, ale też rozmawia o rozmiarach w bajtach. A my rozmawiamy tam 2 słonie, 2 tweety. I tak, to jest mniej precise, ale to nie jest tak, że eliminujemy w ogóle flow control. Okay. Tutaj mamy założenia takie, że chcemy, żeby był protokół binarny. Tak jak wszyscy już wiecie, mam nadzieję, że HTTP2 też jest binarne. To już jakby ten wielki lęk przed binarnymi protokołami troszkę zaczyna znikać. Więc tak, mamy binarny protokół do tego, implementację klientów, serwerów w wielu językach, włącznie z JavaScriptem. To jest troszkę dziwne, Netflix to chce. No i asynchronous to jest oczywiste i tak prawdziwie bidirectional, czyli jeżeli powstanie połączenie, rozmawialiśmy o tym HTTP, tak, że musi być pierwszy request i wtedy możemy zacząć pchać dopiero. A tutaj możemy zestabliszować połączenie i po prostu zacząć pchać od serwera. Czyli jest taki prawdziwy bidirectional, nie taki no prawie że prawdziwie, jak w HTTP2. Rozmawiamy znowu o n rzeczach, a nie o n bajtach. I ta nowa semantyka, którą chcę Wam pokazać, jeszcze nie wiemy, czy będzie naprawdę przydatna, czy się troszkę przeliczyliśmy. Znaczy, tutaj polegamy tak naprawdę na ekspertyzie Todd Montgomery. Jeżeli ktoś się zajmował jakimiś high performance systems, to nazwisko się może przewinęło. Projektował różne protokoły dosłownie dla satelit i trading systems, na przykład przy Fixie dużo pracował. I no z jego tam badań wewnątrz Facebooka obecnie wyszło, że taka semantyka miałaby sens. To już ją tłumaczę. Nazywamy to least semantics i to jest takie rozbudowanie reactive streams z takim dodatkowym, że ok, 30 requestów, tak? Znaczy 10 requestów możesz mi wysłać? Czyli to było to request n, request 10, semantyka reactive streams. Tylko dodajemy metainformacje na temat tego, ok, te 10 elementów, ale w przeciągu 30 sekund. Czyli bardziej to ograniczamy. Co to powoduje? Powoduje to tyle, że jeżeli ten downstream nagle ma jakiś problem, to powiedzmy ma jakiś tam GC, ma jakąś tam długą pauzę, coś mu się dzieje niedobrego, to te wszystkie requesty, powiedzmy minęło 30 sekund, nie? I mimo, że ten serwer nie wysłał nam żadnych requestów jeszcze, to stracił tą możliwość i wtedy my, jako ten serwer, liczymy sobie to samo, nie? I wtedy wiemy, aha, to tych 10 już nigdy nie dostanę, to mogę komuś innemu powiedzieć, że chciałbym dostać 10. Czyli
rozbudowujemy to jakby zarówno o pojęcie czasu, jak i o to, że jesteśmy w stanie, mając tam dużo osób, które chcą z nami rozmawiać, powiedzmy jest 10 serwerów i wiem, że ten stracił lease, mogę mu wysłać nowy, albo ten mnie już nie interesuje, mogę komuś innemu wysłać list, bo wiem, że ten właśnie stracił te requesty, już mi nigdy ich nie wyśle. Więc taki odwrócony load balancing tak naprawdę, nie? Czyli nie wysyłamy na pałę, na load balancer i on sobie wymyśla, gdzie ja to poślę jakimś round robinem czy jakieś styki, tylko serwer dokładnie wie, komu na co pozwolił. Znowu pojawia się tutaj dużo logiki w serwerze wtedy, ale again, transparentne dla userów. Mamy nadzieję, że to będzie coś fajnego w przyszłości. Tak stabilne miało być, znaczy ma być może w lutym i wtedy zobaczymy, jak to się sprawdzi. Pytanie tutaj brzmi, czy to się przyda faktycznie w takich deploymentach, które i tak mają jakiś load balancer, tak? Bo często jest się na EC2, tam ten load balancer jest i pewnie będzie. To raczej pasuje do deploymentów, gdzie mamy swoje maszyny. Proszę. To jest bardzo mocne w momencie, kiedy masz typową Staffer-Gutter architecture. No. Rozsyłasz 10 requestów gdzieś tam, po prostu te serwery, na które rozsyłasz, wiesz, gdzie możesz to pchnąć. Teraz kiedy masz powiedzmy lisa, to one będą dużo lepiej wyważone, jeżeli powinno być jakiś randowy. Nie. Nie. Przy czym, to jest ciekawostka, gadałem z Toddem właśnie w round robina, to on w ogóle nie wierzy, to już lepiej random. Nie. To jest tam jego jakaś opinia, której nie byłem w stanie potwierdzić paperami. Taka ciekawostka. No i tutaj właśnie to, że jeżeli ktoś tam nie wykorzystał tych listów, możemy dać je komuś innemu. Okej. To jest to, co ja miałem do zaprezentowania dzisiaj, więc no nie wszystko jest strumieniem. Są różne techniki w tym reactive. Non-blocking nawet się nie skupiałem za wiele, ale to mam nadzieję, że tak poruszając te wszystkie inne tematy, jakby zobaczyliśmy, o co w tym chodzi. No, że ekosystem sobie rośnie. Bardzo fajny moment, żeby się w to wkręcić jakby, bo tych konektorów już troszkę jest, powiedzmy z 10-20, ale dużo jeszcze brakuje. No, do ilości połączeń ze wszystkim w stylu camel to nam jeszcze brakuje. I tak jak mówię, to jest fajne, że to nie jest tylko bardzo akka focused, tylko jak ktokolwiek chce to użyć, to sobie użyje, więc to jest tak, ja co najmniej się strasznie jaram, że to jest takie takie unikanie lock-inu. Tak nie lubię lock-inować ludzi, że możesz tylko używać mojego. Jeżeli ktoś by bardzo chciał się pobawić dosłownie w Reactive Streams, na tym najniższym poziomie, to jest Technology Compatibility Kit, który robi bardzo dziwne rzeczy i udowadnia na różne sposoby, jak dana implementacja jest niepoprawna. To jakby ktoś się chciał nauczyć pisania jakichś tam bardziej concurrent algorithms, fajna zabawa. Reactive Socket, no to jest temat na ten rok, tak samo jak HTTP2, który chcemy mieć w marcu. Taką mam nadzieję. Jeżeli to było ciekawe, jeżeli to było na tyle ciekawe, że chcielibyście może tak skontrybuować coś, pohakować, to tu są takie 2 linki. Ja to umieszczę później jakoś, przekażę. Może na stronie będzie, spytam się tutaj, jak można udostępnić. 2 linki do rzeczy, jak łatwo zacząć, takie łatwe tikety, żeby coś tam pohakować. Jeżeli macie dowolne pytania, to strona domowa, GitHub i Gitter, tutaj na dole. Można śmiało pytać. Większość teamu jest w Europie, więc normalnie podczas dnia. Tutaj ten link do tej książeczki, tak jak mówiłem, za darmo, nic z tego nie mam, że to pobierzecie. I ona po prostu tak troszkę high level jest. Wydaje mi się, że po dzisiejszym toku to ten high level w miarę znacie, ale są fajne na przykład linki do paperów, które dokładnie opisują te wszystkie rzeczy, o których dzisiaj tak przelecieliśmy po łebkach. Polecam po prostu bit.ly Why Reactive. I to jest tyle ode mnie. Mamy jeszcze czas na pytania, ale możemy je albo tak, jeżeli ktoś chce od razu, do jakiegoś slajdu na przykład, albo do jakiegoś kodu, to może teraz, a jak nie, to może po prostu sobie zejdziemy i bardziej personalnie. Tam było pytanie. Wspomniałeś, że tam kontynuuje z jakimiś protokami
Ale troszkę to zawsze jak się... A nie, to ja wezmę UDP i tylko dodam flow control. To zaczyna tak brzmieć niebezpiecznie, nie? No quick. której próbują robić dokładnie troszkę się, może powiedzieć, mocna konkurencja do HTTP, można powiedzieć, że nawet takie 2 kroki do przodu. O ile HTTP jest kompatybilny z jedynką częściowo, jeśli Ja. to rozwinięcie, Ja. Quick to jest zupełnie całkowita implementacja. Ja. I ci duzi próbują. Ja. Czują problem TCP do właśnie do flow. Ja, trochę tak jest. Więc problem istnieje i troszkę jest taki moment, że ludzie próbują różne rzeczy. Z Quickiem jest trochę tak, że to jest... Przychodzi Google i mówi albo tak, albo do widzenia. I no te rzeczy, jak zauważyłeś, to współpracujemy z Netflixem i Facebookiem i to znowu jest taka święta wojna trochę. O, the Google way albo the not Google way. Mi się wydaje, że to jest zdrowe, bo cokolwiek wygra, to będzie to lepsze. A nie tak, że okej, no to przyszedł jakiś Quick, to wszyscy adoptujemy Quicka. Chociaż muszę przyznać, że flow control już nie pamiętam, jak w Quicku działał. Ale na pewno był, z tego co pamiętam. Oni mieli resumability fajne. Był zupełnie inny, oraz tam implementowali SSL-a w samym Quicku, że to była po prostu warstwa pośrednia. Mhm. Security już kosztowała. Mhm. Ja. Także zobaczymy. Na pewno chciałbym zobaczyć na Quicka, jak skończymy HTTP2. W miarę podobne. Co najmniej z mojej perspektywy, że framing i tak dalej. Jakieś pytanie? Zanudziłem was? Nie. Okej. Materializerów. Są jakieś inne, które dostarczają? Gear Pump, Intel. Intel Gear Pump to jest implementacja... Pytanie było, nie wiem, czy powtórzę może. Pytanie było, czy istnieją jakieś inne materializery, bo tak opisałem, że mamy ten blueprint i że jest actor materializer i prawdą jest, że ten interfejs jest otwarty. Każdy może sobie napisać swój materializer, nawet synchroniczny, który wszystko robi w for loopie, jak ktoś chce, proszę bardzo. Istnieje jedna inna implementacja obecnie, jest to Intel Gear Pump, który jest implementacją takiego papera Google Millwheel. To jeżeli ktoś myśli, że Spark Streaming to jest streaming, to niech zobaczy na Millwheel. To jest streaming. O detalach możemy się pokłócić później. Różnica polega z grubsza na tym, że Spark Streaming to są bardzo małe batche, ale dalej batche, a Millwheel to jest takie faktyczne element by element, ale zrobione w taki sposób, że to może być naprawdę szybkie. I to jest implementacja tego. Oni nie mają swojego API w ogóle, takiego dla userów. Znaczy mają jakiś tam w XML-u jakieś takie horrendalne coś, ale ich silnik jest bardzo fajny. Więc dogadaliśmy się z nimi i zamiast oni piszą kolejne API, które wygląda tak samo, to po prostu użyli to API, mają swój materializer i to po prostu odpala to, co napisałeś tu, wygląda tak samo, ale działa na Gear Pumpie. Tak? Wtedy, kiedy mieliśmy komunikację między PAPSA, mamy ten moduł, kiedy pytamy, ile wiadomości mogę do Ciebie jeszcze wysłać, tak? Mhm. Ile zasynchroniczne? Jest sytuacja, kiedy zapytamy, dostaniemy odpowiedź, że możemy 3, a tak naprawdę w międzyczasie wysłaliśmy i już nie możemy 3, tylko jedno, a wyślemy znowu 3. Właśnie to się nie może zdarzyć. Weźmy ten obrazek, nie? I okej. Dwie rzeczy. Powiedziałeś tam, gdzie mieliśmy PubSub. Znaczy ja podkreślałem, to nie jest PubSub, tylko te nazwy są złe. Ja byłem po tej stronie obozu, który się bardzo oburzał, że ktoś to chce nazywać Publisher Subscriber. Przegraliśmy głosowanie, no i trudno. Ale czy to jest bezpieczne? Czy może się zdarzyć, że coś tam asynchronicznie, coś się nie zgodzi? Nie może się zdarzyć, ponieważ jeżeli ktoś mi wysyła te requesty, te message, to znaczy, że jest zalokowane miejsce w tym buforze. Zamiast, no tutaj mówimy request, że żądam 3 rzeczy, nie? Ale być może lepszym słowem byłoby, że dają ci 3 permit, jak mi ktoś powie polskie słowo. Takie pozwolenia, że ten dolna strzałka
to jest takie pozwolenie, że ok, pozwalam ci na 3, co oznacza, że w tym momencie, jak ja to wysłałem, to ja zarezerwowałem te miejsca, to jest tak, jakbym zarezerwował ci stolik w restauracji, nie? I to, że ja znowu ci komuś tam wyślę, że 3, to będzie inny stolik, inne miejsce w tym buforze. Czyli nigdy ten upstream nie może wysłać więcej niż zostało zarezerwowane, ponieważ ja również obiecuję nie wysyłać więcej requests niż tak naprawdę mogę przyjąć. A jest jakiś czas, kiedy to jest ważne? Czy mówisz, że jak Socket jest ten czas? Tak. Jest jakiś czas, czy... W Reactive Streams nie ma limitu czasowego na to wszystko. Dokładnie. To jest ta różnica między tymi Słucham? Mogę te terminy wszystkie rozdać i nie dostać nic. Ja, dokładnie. Dokładnie. Powtórzę, że tutaj nie ma żadnego limitu czasowego na ważność tych permitów. Można je wszystkie rozdać i nigdy nie dostać żadnej wiadomości. To jest fajna ciekawostka. Jak się to zamodeluje jako sieci Petriego, to nawet ładnie pasuje ten model, bo po prostu jest tyk, tyk, tyk. Ale co tracimy? Zyskujemy to, że to się nigdy nie zoverflowuje, ale tracimy deadlock safeness. To się może zdeadlockować. Dokładnie w takiej sytuacji, że ja wysłałem te requesty, ale nikt do mnie nigdy nie odpowiedział, to stoi ten stream i nic. Co my robimy w praktyce? Mamy timeouty. Taki idle timeout. Ok, nic się na tym strumieniu nie dzieje, od minuty to Proszę. Można stłumić zabije koncept, jak stwierdziłeś, że wybucha i później się przebudowuje od nowa i stara się odpalić jeszcze raz. Strasznie high level pytanie. Zabijanie z zewnątrz, tak, ale to już mówimy o akka. Reactive Streams nic o tym nie mówi. Akka Streams możesz sobie wziąć ten strumień, chcę go zabić. To się nazywa kill switch. Da się. Nie wiem, co można myśleć z tym przebudować, że mam żywy strumień i coś z nim robię? Tak, w aktorach masz supervisory, Aha. nie posiadają też podobnego, że wybuchło coś w środku i Ja. powiedzmy odbuduje do końca, tak żeby Ja. był w stanie dalej zdążyć procesować. Ja, mamy to. Nie mówię o tym obecnie, ponieważ chcemy to przepisać, bo nam się nie podoba, jak to działa. Pokażę szybciutki przykład. Akurat zniszczyłem ten slajd, to go odzniszczę. Powiedzmy o singleton i zrobimy i dzielone przez 0. No to wybuchnie, no bo dzielę przez 0, tak? Jeżeli to by tam czasami dzieliło przez 0, to chcielibyśmy na przykład, żeby ten strumień w sumie dalej działał, tylko tam, gdzie podzielił przez 0, to po prostu zgubiłem jeden element, nie? Mamy takie coś, to się nazywa stream supervision. Robisz wtedy po prostu with attributes supervision resume. Tyle. I wtedy ten jeden element, jeżeli on dostanie jakiś wyjątek, to my restartujemy ten cały stage, czyli ten map, jeżeli on miał jakiś stan, ten map nie ma, nie powinien, to straciłby ten stan. Czasami to może być OK, czasami nie. I problem z obecną implementacją polega na tym, że ten supervision działa, no właśnie w takim trywialnym przykładzie, to tak się fajnie mówi, o patrz, zgubił element i dalej działa. A jak się ma taki rzeczywisty system i tam był stan jakiś i nagle zgubiłeś ten stan, więc fajnie by było, ale jeszcze nie mamy fajnego rozwiązania. No. 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 Więc supervision fajny pomysł, da się, mamy, ale musimy to jakoś poprawić, żeby było bardziej. To jest Akka Streams. Reactive Streams to jest jakbyś dostał żywego cielaka i ktoś ci powiedział zrób kotlet. Jest dużo roboty, żeby to faktycznie użyć. Więc wszystkie te feature'y, że jakieś fajne, magiczne rzeczy, to Akka Streams. Tutaj ktoś miał pytanie chyba. Albo i nie. 5 sekund. 4. Persystowanie wiadomości, czyli jest jakiś ad, czy wysyłamy i chcemy
Pewność. Chcę mieć gwarancję, że na pewno doszło, tak? To jest temat na cały wykład. Uogólniając, pytasz o aktory czy o strumienie? Strumienie. Nie. Jest taki jeden stage, nie my to napisaliśmy, ale jest taki stage, który pozwala na, że on ma taki swój buforek, on ładuje do tego buforka, jeżeli ten cały stream wybuchnie albo wszystko wybuchnie, to jak ten stream nazwany znowu wystartuje, to on startuje z tego buforka. Jest takie coś, ale to nie jest jakby bardzo ekscytujące. Staram się nie być niemiły. Znaczy, bo to pytanie zawsze się pojawia. Ja wiem, skąd to pytanie się pojawia, bo nie wiem, sobie myślisz, bo ja mam ten swój transakcyjny system i jak stracę wiadomość, to koniec świata, czy coś takiego, no nie? I to jest... Też implementacja Castream Kafka. Tak. Nie dało się właśnie wpiąć kawki między jakieś dwa gadające. No da się. Ile to cię kosztuje? Ile latency to cię kosztuje, nie? Ale dzięki temu jest ta persystentność. No. A pogadajmy o Kafce. Kafka daje jakie delivery guarantees? Zależy jak skonfigurujesz. Nie. Znaczy najsilniejsze jakie daje. Dla Acka jakby wszystko dostarczy. To jest najmocniejsze jakie jest. Są no, at least once, at most once. Kolega się pytał o Kafkę. Jakie ma gwarancje Kafka? No nie exactly. Exactly? Jeżeli komituje się już po przeprocesowaniu, tak, Mhm. można dać tam informację, że message został przeprocesowany w całości. Czyli nie robić automatycznego komita przy odbieraniu od kartki, tylko już po przeprocesowaniu. I dało to się. Ale to jest kwestia zaprogramowania. I to nie działa. To znaczy działa, ale wyobraź sobie tak, no, przychodzi element, przetwarzasz go w jednej linii, a w drugiej linii już tam piszesz, że commit, teraz go przetworzyłem, nie? A co jeżeli program się wywali dosłownie po tej linii? Czyli tak naprawdę to, co Kafka daje, dużo ludzi w internetach tak chodzą i mówią, że Kafka to jest guaranteed delivery exactly once, tak piszą na blogach czasami. Mi się coś dzieje, jak to widzę, bo nie jest to prawda, tylko gwarantuje at least once. Okay? Czyli jeżeli masz linię, w której przetwarzasz ten element, później się wywali twoja aplikacja, niezależnie od ciebie. Dokładnie w następnej linii twojego programu ty byś zrobił tego commita. To jak już ten commit dojdzie, to wszystko jest ok. Ale są dwa problemy. Mogło się wywalić przed tym, albo no nawet może mogłeś uderzyć ten API call, że ale mógł nie dojść. Bo coś tam na sieci się podziało i tak dalej. Mamy pewność, że nie straciliśmy wiadomości. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Tutaj chciałem tylko wytłumaczyć, bo często w tych dyskusjach się pojawia, bo ja wrzucę Kafkę i wszystko działa. To jest tak i nie. Jednak trzeba wtedy zrobić, jak osiągnąć takie niby exactly once. Czyli trzeba sobie zapisywać gdzieś znowu, czyli znowu zwiększamy pewność, najlepiej w innej albo w tym samym źródle, gdzie zapisujemy wynik tego obliczenia, żeby to było atomicznie zapisane. Czyli jeżeli to przetworzenie wiadomości równocześnie jakby potwierdza gdzieś tam w jakimś systemie, powiedzmy wynikiem tego przetworzenia tej wiadomości jest zapisanie w jakiejś tam bazie danych jakiegoś tam wiersza, którego dokładnie ten sam wiersz bym napisał, jakbym przetworzył tą samą wiadomość, albo tam inny timestamp czy coś. I następnym razem, jak dostaję tą wiadomość, patrzę tam i widzę, ale to już było przetworzone, to nie powtórzę tego. Czyli trzeba mieć jakieś mechanizmy deduplikacji i wtedy tak, faktycznie da się osiągnąć takie tak, dokładnie jeden raz przetworzone, ale to zawsze wymaga dodatkowej pracy. Druga opcja jest, że tworzysz system tak, żeby posiadał własną idempotencji. Ja. Jeżeli dostaniesz kilka takich samych wiadomości, on dalej pozostanie w tym samym właściwym stanie. Ja. Ale to wymaga już bardzo pewnego i dokładnego pilnowania systemu, mechaniki, Ja. która tam działa, jak on działa. To może wytłumaczę, bo tak zeszliśmy, to jest ważny temat i jest dużo głupot o tym w internecie. Czyli jeżeli mamy ten system, chcemy konkretnie tylko jeden raz przetworzyć taką wiadomość, powiedzmy czy tam Kafka, czy Akka, też mamy at least once delivery,
to możemy albo zrobić to wykrywanie, że to już było, albo możemy zrobić idempotentne update'y. Znamy słówko idempotencja? Znamy. Znaczy jak drugi raz zrobię to samo, to dalej jest ta sama wartość. I wtedy w ogóle się nie musimy przejmować, przetwarzamy coś tam 100 razy, dalej jest dobry stan. Jeżeli ktoś się takimi rzeczami chce pobawić, mamy fajne rzeczy w Akka do tego, to się nazywa u nas Distributed Data, troszkę zwodnicza nazwa, już nie zmienimy niestety. To są CRDTs, to są Convergent Data Types i to są takie struktury danych, które same się zajmują tym, żeby poprawnie się merge'owały. I to uniezależnimy od klastra w 2.5, które będzie wydane w lutym. No to dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że było przydatne lub ciekawe i do zobaczenia.